Cześć! Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Dzisiaj znowu Jan z Kawina i będzie znowu kolejny Zakopane Test. Jak dobrze liczę, to będzie chyba 5. auto na platformie MEB. I mam taką propozycję, jeśli posiadasz samochód elektryczny i miałbyś ochotę wykonać taki test Kraków-Zakopane, zapraszam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. Audi Q4 e-tron. To jest bliźniak Enyaq'a i ID4, ID5. Natomiast stylistycznie dla mnie petarda. A czy to jest najlepszy taki mały SUV, jakiego można elektrycznego kupić na świecie? Zobaczymy, przetestujemy, sprawdzimy. Właściciel Rafał właśnie rozmawia przez telefon, to nie będziemy mu przeszkadzać. Zrobimy sobie krótkie 360. Opony już letnie. Rejestracja z Kartus. Pewnie jakiś leasing. Idziemy się przywitać. Cześć Rafale. Cześć. Miło, że przyjechałeś. Bierzcie przykład z takich ludzi jak Rafał. Od razu wiedział, gdzie się ustawić. Pod komorą trafo. 235, 55, 19. Także takie poważne buty. Zaraz zobaczymy, jak tu z tyłu. ID-ki lubią mieć z tyłu inne gumy, więc warto sprawdzić. 255, 50, 19. No i bębny z tyłu. To jest po to, żeby nie rdzewiały hamulce, których generalnie nie używamy w elektryku. No i przywitamy się jeszcze z Wojtkiem, bratem Rafała. Cześć Wojciechu. Cześć, witam. Co ty tam masz? Coś tu dzisiaj masz? Nie, no jeszcze takiego czegoś nie widziałem. To chyba będę się musiał zaraz przebierać. Popatrzcie, jaki przefajny projekt. Zakopane test na prąd po Polsce. Myślałem coś takiego sobie zrobić, ale ja zawsze nie mam czasu. A tu taka niespodzianka. No nie, petarda. Będę nosił i prezentował z dumą. W górę dla tego człowieka wielkiego może być podpięta przyczepa o masie tony. To jest tutaj ta druga wartość minus ta pierwsza wartość. Q4, 40, e-tron. W każdym razie 204 konie i napęd na tył. No i popatrzcie, Audi, a tu taki patyk. No ale w sumie tak, w elektryku to się nigdy nie zagląda. Ale ja to będę się tak nad nimi tutaj trochę znęcał. Kurczę, tyle tu jest miejsca, tu jest normalnie echo. Tutaj powinien być z przodu bagażnik. Może kiedyś jak będą robić MEB2 platformę, to pomyślą, że tu z przodu się robi bagażniki. Co to jest? Kontrolowana strefa rozgniotu much. Tak, myślę, że to taki miało cel. No i tutaj kick sensora nie mamy, ale mamy elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika. Bagażnik taki dość fajny. Tu mamy podłogę w tym chyba dolnym położeniu, a tu mamy jeszcze taki schoweczek. Zaraz pójdę po metrówkę, ale najpierw sprawdzę, co tu dostałeś z Audi, bo kiedyś z Audi dawali to, co powinni dawać z każdym autem. No i dalej dają. Siłę 11 kW. Można ją tutaj guziczkiem chyba na połowę tego, czyli na 5 kW przyciąć, a można też wykorzystać przejścióweczkę i cisnąć ze zwykłego gniazdka. Tak powinno być w każdym elektryku. Każdy elektryk powinien taki zestaw dostawać na starcie. Pomiary bagażnika. Coś mi się dzisiaj język pląta. Tutaj mamy jakieś 95 cm w tym miejscu. No tu najgłębszym będzie praktycznie to samo. 96 do tej uszczelki. No tutaj 98, gdyby patrzeć do takiego załamania. No, niecały metr. W każdym razie w tą stronę. Teraz sprawdzimy między nadkolami. Między nadkolami również mamy metr. A teraz zobaczymy, co mamy do półki. Do półki mamy jakieś 60 cm. Więc tak na oko, pi razy drzwi, mamy tu niecałe 600 litrów. Wydaje mi się, ten bagażnik może ciuteczkę mniejszy jak w ID4 i Enyaqu, natomiast jest to duży bagażnik, zdecydowanie fajny. No i jeszcze schoweczek, tak jak pokazywałem. Lampeczka widzę po prawej, haczyk po lewej, tu jakieś uchwyty, tam jeszcze 4 uchwyty. Do fotela kierowcy mniej więcej macie co, po 180 cm, tak Wam daję, podobnie jak ja. Więc dla kierowcy ustawionego na 1,80 m fotel mamy jakieś 170 cm tutaj do końca bagażnika. Radio wyłączyć niby nieproste, ale w sumie proste, jak się wie, gdzie jest guzik. Na szczęście jest guzik. Dobra, fotel ustawiony mniej więcej pode mnie. Idę zobaczyć do tyłu, ile tam mamy miejsca. Z tyłu, sam za sobą siedząc, przypominam, mam 1,80 m. Mam miejsce całkiem dużo, bo tu jakieś 2 pięści wolnej przestrzeni. Nad głową ponad 5 wolnej przestrzeni. A do tego z tyłu tutaj nawiewy,
2 razy USB-C, gniazdko 12V, a tu pewnie jeszcze można temperaturę zmieniać. W tej wersji mamy taki fotel, teoretycznie elektrycznie regulowany, ale elektrycznie regulujemy sobie lędźwie, a resztę jedziemy tutaj ręcznie. Profesjonalny korbotronik. Tak jest. Dobrze, że szyby chociaż zrobili elektryczne. I to popatrzcie, nawet są 4 guziki, a nie jak w Volkswagenie tylko 2. Mogliby tam jedni z drugimi się spotkać i jednak dojść do wniosku, że 4 to podstawa. No i tutaj Audi ma fajny CX 028, jeśli dobrze pamiętam. Trochę się musieli postarać. Mamy zamknięty grill, mamy tutaj różne takie deflektory i inne patenty. Mamy tutaj jakieś takie, żeby nam na przykład powietrze i lepiej opony opływało. Cuda na kiju, różne przetłoczenia, a to wszystko po to, żeby mieć niskie zużycie przy wyższych prędkościach. Tak to się robi. I tak szukam radaru, a Rafał mi podpowiada, że radar jest w znaczku. No sprytnie to zrobili. No i popatrzcie, co się stało. Ja nie wierzyłem, że ten PowerDot tu stanie, a PowerDot już tu stoi. Będzie pierwszy zakopany test z PowerDotem, a teraz zaczynamy odliczanie. Mamy 30 marca, zobaczymy, kiedy go uruchomią. Kemp Power jest producentem tej stacji. Spróbujemy wypatrzeć, co tu jest, gdzie jest tabliczka znamionowa. U2 jest do 1000 V i do 500 A, maksymalnie 200 kW. No i co ta stacja ma? Ma Shademo, ma CCS-a i ma gniazdo typ 2. Taka plama oleju, bo jeszcze nie ma tabliczki, że tu spalinówki nie mogą stawać. Ale mam nadzieję, że umyją, zanim uruchomią stację, bo jakby to było plama oleju pod elektrykiem. No i jesteśmy w środku dzisiaj, wieje jak w Kieleckim. Co my tutaj mamy? 7400 km na ten moment. To jest skasowane. Wystarczy, że Rafał wsiądzie i już się włączy auto. Nie trzeba start, stop naciskać. No i zbliżamy się do Radziszowa. Przejechane mamy 2 km. Zużycie na razie to 20 kWh na 100. I pierwsze wrażenia. Bardzo to auto mi przypomina ID4, ID5. A tu pod spodem mamy 2 razy USB-C i gniazdko zapalniczki. Masę schoweczków, tu się mieści butelka jedna, tu pewnie weszłaby kolejna. Tył napęd, troszkę nas tak delikatnie miotnęło, ale zbiera się to bardzo fajnie. To Rafale, opowiedz mi, jaka była historia zakupu. Od czego się zaczęło i na czym się skończyło? A to chyba jak u każdego, to albo od roweru elektrycznego, albo od hulajnogi. I apetyt ciągle rośnie w miarę jedzenia. Tak, zaczniesz na prądzie jeździć, to już potem ciężko przestać. Znaczy nie zdążyłem kupić ani hulajnogi, ani roweru elektrycznego. Później pojawił się pomysł Daci Spring, ale było się Czekaj, okazało... bo tak trochę jestem szokowany. Zacząłeś od Daci Springa, jedziemy Audi. No dobra. Mówię właśnie, Słucham. apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tylko u Ciebie to było, robiłeś to całą analizę w głowie, tak? Bo nie kupowałeś. Nie kupowałem. Nie. No po co? Po co? No dobra, słucham, już nie przerywam. Więc najpierw rower albo hulajnoga, w końcu w zimie nie będę jeździł na hulajnodze, więc samochód. No więc najrozsądniejszą cenowo była Dacia. Ale Dacia się okazała za krótki zasięg, przede wszystkim nie było opcji pompy ciepła i za małe po prostu. I dalej to Dacia. Takie bardzo spartańskie auto, dokładnie już nie tak. przerywam. Ale dałoby się tym też jeździć w koło komina. Później pojawił się pomysł Corsy elektrycznej, rozbitej. Lekko rozbitej, fajną znalazłem w rozsądnych pieniądzach, aczkolwiek mnie, że tak powiem, trochę naprostowali z tego pomysłu. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, że nie wiadomo, co będzie z akumulatorem, a jako mechanik bym to sam zrobił wszystko. Teraz myślę, że to był całkiem niegłupi pomysł, tylko tyle, że nie miałbym gwarancji na baterię. No ale jak się okazało, że zacząłem się rozglądać, wyszłaby mnie powiedzmy około po zrobieniu jakieś 110-120 tysięcy. Znalazłem podobną wersję Corsy, nówkę sztukę w salonie za chyba 136 tysięcy, więc niewielka różnica, z gwarancją, ze wszystkim. Więc telefonicznie zarezerwowałem, miałem już jechać. Na 4 rano miałem zaplanowany wyjazd. Godzina 18:05, już po zamknięciu salonu. Wie pan co? Sprzedała się, przyszedł ktoś, zapłacił zaliczkę. Nie ma pan po co jechać.
Ale cię zrobili. Tak trochę nieładnie. Nieładnie. Później następną rzeczą, co było, no to co? Zacząłem szukać innej Corsy. No i już nie było w tak fajnych pieniądzach, tylko już się zaczynały ceny od bodajże 160. Jakiś taki, dlatego zacząłem porównywać jeszcze Peugeota 208. No ale Citroen C4 był po Peugeocie, bo w Peugeocie, jak stwierdziłem, 160 000 za Corsę, 100 chyba 80 za jakąś tam rozsądną 208. I ciągle apetyt rósł, więc trafiłem do Citroena C4, bardzo fajne auto, już nie takie ciasne. Potwierdzam, że bardzo fajne. Tutaj naprawdę najlepszy Stellantis według mnie na dzień dzisiejszy. Tak. Już praktycznie byłem zdecydowany na to, ale jeszcze mnie w sumie kolega namówił na to, żeby pojechać do Kia, zobaczyć sobie Kia i padło w sumie na Kia Niro. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc najpierw była wersja M rozważana, później no w LC fajnie by było to zewnętrzne Mówimy o tej co ja mam, czy tej nowszej? Nowszej, już była nowsza. EV, tak. O, stoją nieoznakowani po prawej. Nie bardzo chciała zgodzić na XL-kę, więc zamówiłem L-kę i XL-kę. Jedna do zrezygnowania. No i tak pozostało mi oglądanie filmów i czekanie na YouTube odnośnie wszystkich elektryków. Czyli zdobywałeś na YouTubie wiedzę na temat tych samochodów, które chciałeś kupić, tak? Można tak powiedzieć? Tak. No bo trochę zakupiłem jakieś książki, bo też jako mam warsztat swój, to myślę przyszłościowo o tych elektrykach, żeby zacząć to obsługiwać, bo przecież w tym momencie to powiedzmy głównie ASO i nikt poza tym. No niedużo jest tych punktów, no, ale też na razie jest niedużo aut i niedużo usterek. No, ale to będzie się zmieniać. Będą, jak we wszystkim. No wszystko się psuje. Nie ominie to. Takie czasy. Jeśli coś może się popsuć, to się popsuje. Dobra, czyli jesteśmy teraz na zamówionej Niro EV i co było dalej, bo dalej nie siedzimy w Niro, tylko dalej dojść do Audi. Było co? Czekanie pół roku, że do pół roku miała być, pół roku minęło, nie ma, więc głupia zacząłem szukać sobie po internecie, może się jakaś trafi taka właśnie XL-ka, jakbym chciał, że ktoś zrezygnuje i do odbioru od ręki. No i w sumie znalazłem taką, tylko dosłownie w innym kolorze. Zamiast białą to srebrną, ale jak się okazało nie w salonie, tylko facet kupił ją i tak dzwoniłem do niego. Okazało się, że to prywatny na umowę kupna-sprzedaży z przebiegiem 30 km, czyli przejechał tylko od salonu do domu 10 km i auto stało i miał właśnie jeszcze to Audi. Bo mniej więcej jego historia wyglądała tak, że... No właśnie nie mogę pojąć, o co tu chodzi. Jego historia wyglądała tak, że zamówił starą Niro, tą e-Niro. Nową. Po roku anulowali mu zamówienie, bo się pojawiła nowa, więc kazał przeksięgować kwotę na nowe i czekał. Ale skoro stwierdził, że raz go tak zrobili i odwołali mu zamówienie, to dlaczego mają drugi raz tego nie zrobić? Więc poszedł do Audi, wybrał sobie Audi, zamówił sobie jeszcze Audi. 20 Czyli bardzo chciał elektryka, Kia go troszkę nieładnie potraktowała, dokładnie to zamówił tak. Audi, tak. I grzecznie czekał. 20 grudnia 22 zarejestrował to Audi, a 8 stycznia zarejestrował Kia Niro EV. Czyli finalnie odebrał obydwa? Obydwa odebrał. Tym Audi jeździł, dlatego ma ono przebieg, bo on zrobił nim dokładnie 5900, jak go odbierałem od niego. A Kia stała niedotykana. I jak pojechałem do Gdańska po to... Pojechać po tą Kiję? Nie. Już wtedy tak przemyślałem, że bo praktycznie za podobne pieniądze były, bez może za dużo barierów do jeżdżenia, po prostu. Podstawy do jeżdżenia. Nie ma na przykład kamery cofania, aczkolwiek ja nie potrzebuję. Bo no, jak to zawsze mówię, auto musi być dobrane pod użytkownika i nie ma co tutaj ja codziennie... mówić, że auto musi coś mieć albo nie musi.
Ja codziennie praktycznie 5-10 różnymi autami jeżdżę i tak ty wierzę tylko lusterką. Także pojechaliśmy z żoną oglądnąć, bo stały obok wymarzona Kia i Audi. No, padło na Audi. Ile to w sumie finalnie kosztowało, bo tak na razie dalej nie wiem, za jakie pieniądze da się takie, znaczy dało się takie auto historycznie wyrwać, nie? Za niecałe 250 000. Czyli tak mniej więcej można Plus to minus określić. powiedzmy, tak. Bo biorąc pod uwagę, że jeszcze musiałem za to, bo brałem to na umowę kupna-sprzedaży, więc dochodowy, nie dochodowy, tylko PCC, to też kwota była. No tak, przy takich się już robi kwota. Także w zaokrągleniu plus jeszcze inne koszta, autokasko i tak dalej, zresztą do którego by nie, to i tak autokasko trzeba by Jak było. Ci to mniej więcej wyszło? Piraty drzwi? Pakiet? Autokasko? 4000. 4000. To znowu będę mówił jak na każdym teście. Dzwoń do Beniamina. Dzwoniłem, bardzo dobrą ofertę zrobił, aczkolwiek mam znajomą, która mi wisiała przysługę No tak, i musiała przebić to. rozumiem. Czyli tutaj Beniamin był na przegranej pozycji. No tak, był na przegranej Ale musisz pozycji. potwierdzić, że się chłopak stara. Tak, jak najbardziej. No to dobrze, bo tutaj ja generalnie lubię polecać takie usługi, które są na poziomie i uważam, że Beniamin takowe usługi świadczy. Bo Jak najbardziej. już Z rozmowy telefonicznej też mogę potwierdzić, że wie o co chodzi. Wie o co chodzi, tak. Wie o co chodzi i się stara. No a że czasem przegra z koleżanką Rafała, no trudno, taki live. Takie życie. Takie życie, jak to mówią. Dobra, jeszcze coś, widziałem, że masz w bagażniku taki kabel. Czy dostałeś to gratis, czy to, znaczy dostałeś? Ty dostałeś to od poprzedniego właściciela, czy musiałeś dokupić? Znaczy się Jak to jest? wytargowałem to od poprzedniego właściciela, bo, że tak powiem, złotówki nie stargowałem z auta, tylko to mi się udało wytargować. Udało Ci się takie czasy, urządzenie do ładowania. Dokładnie tak. Takie czasy, że się, że tak powiem, nie ceny nie da bardzo znegocjować. Wiem jak jest. Natomiast powiedz mi, on to dostał samochodem, czy kupił, czy nie wiesz? Na rozpiskach od Audi, tam co było wyszczególnione, że to jest, aczkolwiek on twierdził, że on tego nie kupował w Audi. Także szczerze nie wiem. Nie wiadomo. Dajcie Nie znać wiem. w komentarzach, jak wiecie, czy to z Q4 się dostaje FC do siły i do gniazdka, czy trzeba sobie to samemu dokupić. Dobra, no to mamy załatwione tematy, czym jedziemy i ile to kosztowało. A mnie zawsze zainteresowało, gdzie była pierwsza iskierka? Gdzie pomyślałeś, że to jednak na prądzie chcesz jeździć? No, mówiłeś, że to zaczęło się, że myślałeś o rowerze, o hulajnodze, ale gdzieś skąd to się wzięło, że w ogóle pomysł, że na prądzie się fajnie jeździ? No bo chyba przyznasz, że się fajnie jeździ, czy nie? Fajnie się jeździ. Pomysł u mnie troszkę inne położenie jest, bo pamiętając, że tak powiem, początki w dieslach, DPF-ów, gdy ktoś, jak zaczynałem mechanikę, padało słowo DPF, to normalnie czerwona gorączka, nikt nie wiedział, jak to ugryźć, co z tym zrobić, jak się zepsuje i tak dalej. W dniu dzisiejszym za każdym rogiem zregenerujemy, wytniemy, zrobimy wszystko z nim. Bez najmniejszego problemu. I tak samo było wtedy, jak się to zaczynało. Kto był pierwszy, ten mógł zarabiać. Więc czyli mój ty masz pomysł taki na pomysł, to, żeby wsiąknąć w elektromobilność? żeby poznać, bo dopóki nie będę miał, to nie poznam. No tak, to trzeba poznam, używać. Nauczę się tego, bo przecież w tym momencie to trzeba się tego nauczyć na nowo, bo całkiem inna zasada działania. I wtedy będzie kto pierwszy, ten lepszy. Będzie mógł zarabiać, nie oszukujmy się, tak? Także to jest inwestycja niby w wygodę, w auto i tak dalej, aczkolwiek w moim przypadku w to, żeby się móc tego nauczyć i przyszłościowo na tym dalej pracować. Czyli domniemywam, że masz jakiś warsztat samochodowy. Dokładnie tak. Dobrze, to już nie muszę zadawać pytania, bo sam się domyśliłem. Czyli popatrzcie, ktoś, kto w motoryzacji siedzi bardzo głęboko, postanowił poznać tą technologię. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia po tych paru tysiącach kilometrów, które już zrobiłeś? No ja nią zrobiłem dokładnie 1600 km. To nie za dużo, ale Nie 1600 km to nie jazda testowa 20 km, nie? Tak. Jakie wrażenia? Bardzo fajne,
Super się jeździ, wyprzedzanie żadnego problemu, odczucia fajne. Jak za duże spalanie się robi, to człowiek zwalnia. Czyli tak na Spalanie, zużycie. zużycie. A ja też mówię spalanie, to już tak nam zostanie do końca życia. Zboczenie zawodowe. Ale któż z nas nie przejeździł miliona spalinówkami? No praktycznie każdy tutaj z Zakopane testerów, może prawie każdy jest w stanie powiedzieć, że przejechał spalinówkami milion i jakoś tymi elektrykami się dogadują. Ale wiesz co, wracając do zakupu Kia, przez Twoje Zakopane test nie kupiłem Kia. No to już nie będą mnie całkiem lubić. A wiesz dlaczego? Ale mów. A pamiętasz rozwinięcie skrótu Kia? No różne wersje. Kup inne auto. Po tym kupiłem Audi. Znaczy to był żart Konrada, nie mów. No ale na Twoim programie. No tak jest, Kup że inne auto, więc... ja generalnie nie wycinam wypowiedzi gości, no bo uważam, że jeśli coś chcieli powiedzieć, a potem też mają możliwość to przed publikacją obejrzeć, no to ja tego nie wycinam. No to jest taki mój szacunek do Was. Żarty żartami, ale tak się złożyło. Nie żebym Cię sugerował, Znaczy, kup inne na auto. poważnie to Aczkolwiek... ja wiem, jak to wygląda. No po prostu dostępność i ktoś po roku oczekiwania traci cierpliwość. No to zazwyczaj tak się kończy ta historia z Kiją. Uważam, że to fajne samochody, no ale ileż można czekać, nie? Aczkolwiek dalej uważam, że Kia jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Niro myślę, że jakbym miał w tym momencie zamawiać takie Audi albo Kia, no to pewnie bym dalej Kia zamówił, bo jednak... Proszę powiedzieć pełne imię i nazwisko. Mamy na kierownicy dotykowe przyciski. Mnie do tego nigdy nikt nie przekona, właśnie przez przypadek się nacisnęło. Mamy to nagrane. Także wracając, to uważam, że Kia naprawdę bardzo fajne auto i pewnie bym zamówił Kia, nie Audi, bo przy samym zamówieniu by było jednak dużo większa różnica, bo tu jednak kupiłem używane auto, 3-miesięczne, aczkolwiek używane. No ale popatrzcie, no jak można mieć dzisiaj, no generalnie, no co by nie mówić, klasę premium w elektryku z rozsądnymi parametrami jak najbardziej za niecałe 250 000, no to uważam, że porządne auta tyle kosztują, no. Dokładnie tak. To nie jest żaden tutaj... Ale trzeba też wziąć poprawkę na to, że dużo cięższe auto i więcej zużywa. Ale ja mówię na to tak, ale jest stać większe, na konia, stać na wóz. A poza tym co? Pewnie jakąś fotowoltaikę masz czy nie masz? Oczywiście, bez tego bym nie szedł w No elektryk. właśnie, no i tu się... Nie w dzisiejszych cenach prądu. O to się rozbija. No, generalnie jeśli ktoś w tym roku kupuje elektryka, bo trochę takich ludzi znam, to chyba 9 na 10 ma fotowoltaikę, albo i 10 na 10. A ja mam 2 fotowoltaiki na warsztacie i na domie. Czyli jeździsz praktycznie za darmo, raz zainwestowawszy, nie? Dokładnie tak. Ja takie podejście popieram. Dokładnie tak samo zrobiłem. Najpierw zainwestowałem w małą fotowoltaikę, żeby tylko korzystać z taryfy nocnej, a dzienna, żeby się bilansowała. A jak już nocna zrobiła się 3 razy droższa, no to mam teraz 3 razy tyle fotowoltaiki. No i tyle. No trzeba sobie radzić. Cóż nam pozostaje? No i tak sobie jedziemy, przemierzamy. Tam u góry jeszcze śnieg. No i co to będzie? Zimowy Zakopane test czy letni? Temperatura nam już z 18 zrobiło się 13,5. I ja uważam, że to jest najfajniejszy samochód na platformie MEB, jakim do tej pory jechałem. Powiedz mi, jakimi elektrykami jeszcze jeździłeś? Czy to wszystko były dywagacje tylko YouTube'owe, czy jednak czymś się wcześniej przejechałeś? Znaczy się były po kolei, tak, jeździłem Mokką, bo Corsy chyba nie mieli wtedy. Jeździłem 208, ale to na krótkie odcinki, na testach w salonie. C4, też chyba z 2 albo 3 testy robiłem C4. No i Kia Niro z tą Niro EV zrobiłem 500 km, bo po zamówieniu udało mi się wytargować na testy, na 1 dzień testów. To jakbyś ocenił, którym autem się najfajniej jeździło z tych wszystkich? No oczywiście, że moim. To wiem, ale może poza twoim? Poza? Nie, Kia naprawdę, Niro EV bardzo fajnie. Fajnie się te systemy, na przykład utrzymanie pasa ruchu, wydaje mi się, że dużo lepiej nawet działało niż tu w Audi. Takie mam wrażenie, że fajniej to działało.
aczkolwiek jechałem, wracałem w nocy i była mokra droga, troszkę słabe mi się wydawały te światła. Nie wiem, może to było za krótki czas. Na pewno w porównaniu do tego Audi, to Audi ma dużo lepsze te LEDy. Chociaż tu nie są Matrixy, tylko standardowe. Też mam takie wrażenie, że Audi lepiej świeci, aczkolwiek no to takie raczej krótkie i oddalone od siebie testy, więc nie jestem w stanie tak do końca tego ocenić. Dzisiaj przed testem zastanawiałem się, jak się ma Fat e-tron, jak to Bjorn go nazywa, czyli pierwszy e-tron, ten SUV, do e-trona Q4 i niestety muszę to stwierdzić, że jedziemy dzisiaj autem, które bardziej przypomina mi właśnie Skodę Enyaq czy ID.4 niż e-trona tego pierwszego. Jesteśmy nad torami, po prawej skansen kolejowy w Chabówce i ja zawsze robię takie sprawdzenie wyposażenia. Co my tu mamy? Grzane fotele? Nie ma. Nie ma. Elektrycznych foteli? Nie ma. Częściowe. Światła LEDowe? Są. I to fajne. Aktywny tempomat? Od dziś jest. Jak od dziś? No bo dzisiaj wykupiłem subskrypcję, bo Audi robi, że nie wszystkie miały możliwość przy tej manetce od tempomatu musi być dodatkowy przycisk od dystansu i wtedy można wykupić czasowo A można tak tempomat aktywny. Na stałe, na jakiś okres, jak to działa? Nie wiem. Na razie tylko można maksymalnie przez aplikację do 3 lat, a czy na stałe można wykupić, nie wiem. Nie byłem jeszcze w Ile Audi. dzisiaj zainwestowałeś w ten aktywny tempomat i na jak długo go masz? 240 zł na pół roku. A dokupić jeszcze z aplikacji w tym modelu inny rodzaj wyświetlaczy, jakieś inne grafiki, nie wiem, tego nie testowałem. Kosztuje bodajże 14 czy 13 zł za miesiąc, także żadne pieniądze. I można wykupić nawigację, bo ta wersja nie ma nawigacji, ale ma za to Android Auto. A nawigacja chyba około 100 zł, jeśli dobrze. 100 zł na miesiąc chyba. 200 kilkanaście dzisiaj była w aplikacji. 200 kilkanaście. Dobrze, że mamy suflera, to Być nam tam może. podpowiada. Także- No, mniejsza o to. Mamy już kolejne auto, gdzie można dokupować sobie jakieś opcje. Ja uważam, że jakieś tam opcje kosztują. No i jak chcesz je mieć, no to musisz za to zapłacić. A tutaj nie musisz zdecydować się przy zakupie, tylko możesz później na to, więc jest to jakieś rozwiązanie. No, jednym się może podobać, drugim nie. Ja uważam, że nie jest to głupi pomysł, bo no, jeśli ktoś zapomniałby takiego aktywnego tempomatu wykupić albo nie chciałby tam powiększać ceny samochodu, a jedzie na wakacje, to dla własnego bezpieczeństwa powinien te 5 dyszek na ten miesiąc wyłożyć. Dobrze, że się da. Ja tam jestem za tym, że jak coś się da, to czemu by tego nie zrobić? No i robi się coraz bardziej zimowo. 9,5 stopnia. No, ja mam taką letnią kurteczkę. Chyba będę musiał Ale za się... to możesz mieć 2 koszulki. A tak, dzisiaj mam 2 koszulki. Dzięki Wojtkowi. A jakieś największe plusy, minusy tego samochodu? No minusem zużycie energii, a plusem wygoda. Wygoda, duże auto, komfortowe, no i prestiżowe. No to na pewno. A powiedz mi, jak oceniasz skrętność tego samochodu? Bo ja tu jestem Skręt, zachwycony tymi autami na skręt ma MEB. potężny. Naprawdę ciężko, jako mechanik nie przypominam sobie auta z tak dużym skrętem. Czyli tak małym promieniem skrętu. Tak. Z tak małym promieniem skrętu no to jest naprawdę mistrzostwo. Aczkolwiek nie wiem, czy jest taki sam w napędzie na 4 quattro. Czy Wydaje mi zmniejszają? się, że Tego jest nie wiem. troszkę gorzej, ale nie Jeździłem jestem pewny, taką więc na próbie napiszcie tam. i chyba było to faktycznie tak, jak mówisz, że mniejszy miała. Właśnie, chyba nie powiedzieliśmy, jaka to jest wersja akumulatora. Tu jest ten największy. możliwy. Akumulator jest największy, napęd tu jest 204 konie, tylko i wyłącznie na tył napęd. Czyli tu Volkswagen podaje, znaczy Audi w tym przypadku 82 brutto, 77 netto. Bjorn wytestował, że 72, 73 udaje się z tego akumulatora wydobyć, jeśli jeździmy od 100% do 0%. Jak to sprawdza się? Dystans razy zużycie po prostu. A jakie masz typowe, codzienne zużycie, jak tak się plątasz tam wokół komina? 20. 20. 20, to jest taki ale okres to trochę mówię, zimowy teraz, półtora tygodnia, niecałe 2 tygodnie mam, także
nie mogę jeszcze dokładnie odpowiedzieć, bo jak był dzień słoneczny, to schodziłem do 18 bezproblemowo. Jak typowo się ładujesz? Masz jakiś sposób w domu swój? Na razie testuję. W tym momencie... Testowo. Trochę na razie to przy warsztacie się ładuję, bo jeszcze nie zdążyłem, ciągle brakuje czasu, nie zdążyłem wyprowadzić odpowiedniego przyłącza w domu, bo jednak 11 kW to trzeba już dobry kabelek zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No pasowałoby te 2,5 mm kwadrat. No myślę, że nawet lepiej dla bezpieczeństwa, bo mam odcinek około 50 metrów pociągnąć, No to więc... może 4, żeby nie było straty jakichś spadków napięcia. Kabelek już mam. No to będzie przyłącz. Czyli docelowo planujesz oczywiście ładować się w domu. W domu, tak. Z siły i tyle, nie? I tyle. A zużycie to 22,6 kWh na 100. Jechaliśmy tu 57 minut, przejechaliśmy 65 km ze średnią 68 na godzinę. Z dzisiejszą wiedzą po takiej 1,5-tygodniowej jeździe próbnej, bo tak to chyba trzeba nazwać, zrobiłbyś coś inaczej, czy poszedłbyś jeszcze raz w ten sam samochód? Nie zastanawiałem się nad tym. No to teraz masz okazję. Przed nami nie ma góry podsypki, jest za to przekop nowej Zakopianki. Także się zmienia. Ogólnie jestem zadowolony z auta. Także chyba bym poszedł w tą samą stronę. No, jeśli ktoś chce mieć Audi, a niekoniecznie chce wydać 400 czy 500 tysięcy na grubego e-trona, no to może kupić chudego e-trona, czyli Q4, tak może będę go nazywał, chudy e-tron. I poza tym, że no nie mamy tutaj takiej pneumatyki i nie mamy takiego komfortu, no to jest to nadal Audi, czyli jest to nadal bardzo fajny samochód. Z jednej strony szkoda, że Audi nie zrobiło tu z przodu wielowahacza, tylko MacPersona, ale za to mamy ten potężny skręt. No, Na wielowahaczu chyba nie byliby w stanie uzyskać tego. Ja do wielowahacza jestem przyzwyczajony, bo mam A4 z 10 roku jeszcze i bardzo fajne rozwiązanie. Aczkolwiek niektórzy narzekają na te zawieszenia, ale może z tego względu, że kupują auta, które mają na liczniku niewiele, a w praktyce bardzo wiele. No tak, no to co u nas się sprzedaje, to co ma mały przebieg, a to co do nas przyjeżdża ma przebieg kolosalny, bo tylko takie się opłaca przywozić. To jako mechanik może wypowiesz się na temat tych bębnów z tyłu, bo na ten temat to jest już dużo teorii. Czy to jest dobry pomysł Twoim zdaniem, czy kiepski, biorąc pod uwagę, że to auto nie hamuje prawie tymi hamulcami? Według mnie to nie mogli zrobić lepszego pomysłu, bo wiem, jak często w spalinowych samochodach wymieniam z tyłu zardzewiane tarcze i wiem, że tu na momencie by było to samo. Klocki by nie były w ogóle zużyte, a tarcze by zardzewiały. Więc no tak. Bębny mistrzostwo tu jest. Czyli generalnie dobry patent. Bardzo dobry patent. Na początku to tak nie, jak zobaczyłem, że jest tu bęben, zszokowało mnie, że w tej klasie auta bęben, ale na tę chwilę bardzo się cieszę z tego, że jest bęben. Może rozwiązanie jak z malucha, aczkolwiek nikt nie powiedział, że to jest złe rozwiązanie, a zwłaszcza w elektryku. Wszystko można zrobić dobrze i źle. Dokładnie tak. W maluchu może nie było za dobrze zrobione. Ja tam też uważam, że bębny to nie jest zły pomysł. Ja sobie radzę tak ze swoimi elektrykami, że jak po myjni na przykład wracam do domu, to robię jedno ostre hamowanie, zanim wjadę do garażu, bo w przeciwnym wypadku, gdy z tego garażu chcę wyjechać, to szczególnie w kijance auto zachowuje się tak, jakby się klocki przyspawały i nie chce ruszyć. Tak potrafi przyrdzewieć niestety. Natomiast jak przed wjazdem do garażu zrobi się ostre hamowanie, no to w kontrolowanych warunkach oczywiście, to nie ma tego problemu. No ale kto tak robi? Podejrzewam, że mało kto. No i popatrzcie, wjeżdżamy do nowego targu, jest i fotoradar, także uśmiechy i but w podłogę. Dobra, nie będziemy się wygłupiać, że mam teraz Wojtka pod mikrofonem, to zapytam, też podejrzewam, czym się Wojtek zajmuje. Czym się, Wojtku, zajmujesz? Bo bardzo ładną koszulkę od Ciebie dostałem i to tak kurczę jakościowo fajne, dobrze się w niej czuję. Wiesz co, od przeszło 10 lat, 12, już 13, 14 lat będzie, widzisz, nawet sam nie wiem jak długo już, zajmujemy się z żoną haftem i nadrukiem na odzieży reklamowej. Także prowadzimy dosyć sporą hafciarnię. Obsługujemy kilku bardzo dużych klientów, no i ogromne ilości malutkich klientów. To jak tutaj
nie zapomnę, to będę prosił Ciebie, Wojtku, i Ciebie, Rafale, podeślijcie jakieś linki, bo uważam, że jak ktoś przyjechał na Zakopane Test, a chce, to ja nie mam żadnego problemu, żeby się podlinkował pod takim Zakopane Testem. Może ktoś zechce też mieć taką ładną koszulkę. Jak najbardziej. Ja naprawdę wszystkich gorąco zapraszam. Nie odrzucamy żadnego zlecenia, chyba że już naprawdę nie dajemy rady. Ja na pewno podeślę Ci adres naszej strony, bo gdyby ktoś z widzów chciał, bardzo pragnął mieć jakąś koszulkę dla siebie czy najlepiej dla firmy. No tak. Słuchaj, w ogóle możemy pomyśleć o tym, żeby zrobić dla Twoich subskrybentów serię koszulek. No w sumie tak, projekt już masz, jakby ktoś chciał taką koszulkę, to niech tam pisze do Wojtka, może jakoś tam się dogadacie. Nie, niech pisze do Ciebie. Zobaczymy, przemyślimy to, ja tam wszystko to napiszę w musimy opisie. obgadać sobie na spokojnie. I szybkie pytanko do Wojtka, bo wiem, że Ty, Wojtku, też zamówiłeś elektryka. Jakiego elektryka zamówiłeś i dlaczego? BMW i4, dlatego że... Ile na niego czekasz? A już będzie niedługo rok czasu, 2 kwietnia minie dokładnie rok, jak czekam na swoje wymarzone BMW. Jaką wersję zamówiłeś? i4 Drive 40. I Pirat, ile wtedy kosztowało? Bo teraz to już na pewno inaczej kosztuje. Wiesz co, mam za niego zapłacić poniżej 225 netto, bo bierzemy go na spółkę, ono będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Czyli po dopłacie niecałe 200 000 netto. Po dopłacie niecałe 200 000 netto, dlatego że planujemy nim robić powyżej 15 000 kilometrów rocznie, więc załapie się na dotację 27. No i fajnie. I popatrzcie, można mieć fajny samochód za całkiem rozsądne pieniądze, tylko trzeba do tego rozsądnie podejść, jak ja to mówię. No niestety z zamówieniem spóźniłem się o miesiąc, bo nie byłem gotów, aby zamówić samochód, którego nie byłem w stanie dotknąć. Czekałem, aż pojawi się w salonie wersja do jazd próbnych. No i niestety BMW podniosło cennik o 50 000. O kurczę, czyli mogło być jeszcze lepiej. Mogło być dużo lepiej. No jako że siadł za kierownicę starszy, o 7 lat bliźniak, to troszeczkę dynamiczniej będziemy jechać. Spalanie na pewno nam wzrośnie. Przypomnę, wjeżdżamy na teren zabudowany. A ja muszę w Poroninie zużycie zrobić. Także Ci tu przerwę. Jestem taki niegrzeczny dzisiaj. W Poroninie, przy Leninie mamy 19,8 kWh, 90 km przejechane, godzinę 24 jedziemy i 64 na godzinę średnia, 9,5 stopnia. Troszkę zrobiło się tu cieplej, a ja tak się przypatruję i widzę, że nie ma łopatek, a wiem, że mogły być. Także łopatki też są w opcji w Audi. No, tak to jest w tych markach premium, że oni lubią tych użytkowników porzeźbić troszkę za te różne opcje. Troszkę będę taki uszczypliwy, no ale no takie jest moje zdanie. No, możecie mieć inne i napiszcie, jeśli macie inne zdanie, że moim zdaniem jest tak, a siak. To jak u Ciebie się, Wojtku, zaczęło z tymi elektrykami? Wiesz co, pierwszy pomysł pojawił się w 2017 roku, ale to była dopiero taka iskierka, która zaczęła kiełkować w głowie, a wtedy brakowało nam czasu, żeby dokładniej się nad tym zastanowić i wtedy kupiliśmy benzynową Fiestę, bo potrzebny nam był samochód do firmy, w dużej mierze ze względów podatkowych. I musieliśmy domknąć leasing do końca grudnia. Potem przymierzałem się do Nissana Leafa, jeszcze w pierwszej wersji, no ale przeważyło to, że byliśmy związani umową leasingową na tą Fiestę i dopiero w styczniu tamtego roku postanowiłem ją sprzedać. Pozdrawiam nowych właścicieli, jeżeli nas oglądają. Mam nadzieję, że auto bardzo dobrze im się sprawuje. A w międzyczasie pojawił się samochód, na który czekałem. Właśnie BMW i4. Samochód, któremu bardzo wielu zarzuca to, że oprócz tego, że jest elektryczny, jest też samochodem benzynowym w wersji 4, więc nie jest to samochód zbudowany typowo jak elektryk, ale ja troszeczkę uważam, że nie należy marnować 100 lat historii motoryzacji tylko dlatego, że teraz mamy mieć silnik elektryczny. Owszem, przeszkadza mi ten tunel, który tam będzie po środku, ale zagryzę zęby i ma kilka innych rozwiązań, które powodują, że mogę mieć ten tunel. No uważam, że niektórzy tak mówisz, nie zgadzają się z tym, że auto nie jest projektowane jak elektryczne od początku, ale jeśli uważam, że jest jakiś naprawdę petarda samochód z silnikiem spalinowym, to przekonwertować go na elektryka to jest bardzo dobry pomysł, bo jak robimy coś od początku, to musi być ileś liftingów, żeby ten produkt był taki perfekto, nie?
A tutaj mamy gotowy produkt, a zaadaptowanie baterii i silnika elektrycznego to nie jest jakiś straszny problem, no bo ten silniczek jest malutki, te baterie też się gdzieś da upchnąć, no i jeździ. No I jeździ, powiem Ci, rewelacyjnie. Tak, wiem, jeździłem wersją M50, to już jest w ogóle masakrator, jeżeli chodzi o parametry jazdy, ale ten tunel, który tam został w tym samochodzie, inżynierowie mogli go usunąć, za to wykorzystali go na to, żeby zwiększyć pojemność baterii, bo w całym tym tunelu są akumulatory. Cały ten tunel środkowy wypełniony jest baterią i dzięki temu ten samochód ma naprawdę rozsądny zasięg sięgający prawie 600 km. Przy spokojnej jeździe, to musimy zaznaczyć, ale nawet przy mało spokojnej, takiej autostradowej jeździe, ale nie niemieckiej, tylko że no, przestrzegasz europejskie przepisy, powiedzmy te 130, jesteś w stanie autostradą 400 km przejechać. Od kilku użytkowników mam takie informacje. Ciężko jest nim dobić przy takiej jednostajnej jeździe do 20 kWh, a 80 jest dostępne netto dla użytkownika. Takie netto prawdziwe. Więc no ja jestem zachwycony. To jest auto, ciągle mi się zmienia moja lista marzeń, ale BMW i4 jest zawsze na pudle. Czyli na pierwszym, drugim lub trzecim Zauważyłem miejscu. na Twoich filmach, że zawsze jak mówisz o liście marzeń, BMW i4 tam jest. Tam jest, tak. Niezmiennie od początku, od pierwszej jazdy BMW i4 tam jest. No sam wiesz, jak to fajnie jeździ, a jeszcze jak pojeździsz tym troszkę więcej, to myślę, że będziesz zachwycony, jak może być fajnie dopracowany samochód. Jeśli chodzi o samochód, to wiadomo, natomiast tu ten napęd elektryczny jest fajny. To auto się niesamowicie toczy, dzięki temu przy dużych prędkościach ma no, małe zużycie. Ma bardzo niski współczynnik oporu powietrza, a to w elektrykach no, ma znaczenie, nie? Do tego całkiem rozsądnie się ładuje, aczkolwiek nie jest bez wad. Jak się go bardzo wiele razy w ciągu dnia ładuje szybko, to już nie ładuje 200 kW, tylko chyba 100. On w ciągu doby nie jest w stanie przyjąć więcej niż kilka takich super szybkich ładowań, ale to nie jest problem, dopóki nie robisz w ciągu dnia ponad 1000 km. No tak, ale pokaż mi człowieka, który będzie tak często ładował taki elektryczny samochód. No, to za Bjornem chyba nikomu się nie udało wykryć tej wady. Jesteśmy przy rondzie, skręcamy w prawo, po lewej informacja turystyczna, a my pierwszy skręt na parking w lewo. Jak zwykle zapomniałem popatrzeć, czy ładowarka nie jest zajęta, ale w tygodniu nie powinno być źle. Tutaj taki krawężnik i ładuje się jakaś Tesla. No to podepniemy się na typ 2 i będziemy się ładować z mocą 11 kW, bo taka tu jest ładowarka pokładowa. Co on ma za rejestrację w tej Tesli? Jakąś ciekawą. A nie, on się ładuje na typ 2, to my się podepniemy na CCS-a. Rafał tam na telefonie, Wojtek na telefonie, ale wtyczkę wpina. A ja się już zajmę przykładaniem karty. Przykładamy kartę, wybieramy CCS-a i będziemy rozpoczynać ładowanie. Nawiązywanie połączenia z ładowarką. Startujemy z 15% i musimy jeszcze statystykę nagrać. Aktualna moc ładowania 42,6 kW. Mamy 55 km zasięgu, godzinę 35. Ładujemy się w tym momencie. 97,7 km nam pokazuje. I teraz jeszcze musimy dojść do zużycia. W tym celu może trzeba go jednak odpalić, tak? Zaraz zobaczymy, czy się uda. 20,6 kWh na 100 pokazuje nam, że za godzinę 30 będziemy naładowani do pełna. No i mamy całą statystykę. Chwilkę już tu stoimy, więc troszkę będzie przekłamana. Godzinę 41, 97,7 km, 58 na godzinę średnia i 20,6 kWh na 100 zużycie. Tak to się teraz prezentuje. No i krótki spacerek, 2 minuty później jesteśmy przy La Playa. Idziemy z Rafałem i z Wojtkiem coś zjeść, bo ja jestem dzisiaj bardzo głodny. Najlepsza włoska pizza i to nie jest chwyt marketingowy, ona naprawdę taka jest. Pizza zjedzona, niestety zaczęło lać. Przykładamy kartę, zobaczymy jak to wygląda. Zeszło nam 1,5 godziny, znowu się zagadaliśmy. W akumulatorze mamy 98%, także zaczekamy chyba, pokazuje 2 minuty do końca, jak Rafał mówił, zaczekamy aż będzie full. Także dzisiaj zjedzenie pizzy zajęło nam 1,5 godziny.
No i faktycznie mniej więcej 1,5 godziny później mamy 100%. Pokasujemy sobie zegary i będziemy ruszać w stronę Krakowa. No i zaczęliśmy powrót z Zakopanego. Pogoda nas nie rozpieszcza, zaczęło lać. Zjeżdżamy na Ustób, zobaczymy, czy uda się wyzerować zużycie. Na razie 11 kWh, ostro się tu grzejemy. Sprawdziłbym, ile zegar przekłamuje. Jadę sobie równiutko 47, pokazuje 44. Także niedużo przekłamuje. Ja mam pytanie do Ciebie, Rafale, bo wiem, że siedzisz w klimatyzacjach od lat. Jak to jest w tych elektrykach z tymi klimatyzacjami? Bo jest chyba trochę inaczej. Czy się mylę? Wiesz co, no, z klimatyzacjami zasada działania w elektryku i w spalinówce jest ta sama. Różnica ciśnień to jest pierwsza, najważniejsza podstawa. Aczkolwiek różnią się podstawową rzeczą rodzajem Czyli oleju. diabeł tkwi w szczegółach. Tak, diabeł tkwi w szczegółach. Zasada od wieków jest ta sama, że tak powiem. Jak pompa ciepła. No Dokładnie w skrócie, no. tak, jak pompa ciepła, klimatyzacja, kompresor, pompa ciepła, ta sama zasada, różnica ciśnień. Różni się na przykład kompresor w silniku spalinowym od kompresora elektrycznego rodzajem oleju. Olej w silniku, w kompresorze elektrycznym ma być inny. W uproszczeniu mówiąc, taki, co nie przewodzi prądu, żeby nie przeskakiwała iskra, gdzie powiedzmy niewielkie ilości, jeśli ktoś pomyli oleje i do klimatyzacji, do kompresora elektrycznego da zwykłego opaga, którego się stosuje w spalinówkach, w mechanicznych kompresorach, może go uszkodzić. Może być, że od razu, może być po jakimś czasie. Osobiście nigdy tego nie testowałem, bo nie miałem na tyle odwagi, aczkolwiek po wszystkich szkoleniach, co jeździłem i tak dalej, zawsze nas przestrzegali, żeby jeśli bierzemy się za hybrydy czy elektryki, musimy mieć maszynę dostosowaną, specjalną z funkcją płukania oleju. I teraz jeszcze dochodzi nam do tego, że mamy starsze maszyny na stary czynnik rzadko miały tą funkcję i aczkolwiek elektryków dużo mniej jest na starym gazie, większość nowszych samochodów, więc Ten R, raz, dwa, trzy, 1, 2, 3, tak? 4 YF, Aha. nowy czynnik, te maszyny są już przeważnie przystosowane, bo dużo więcej hybryd, elektryków i przeważnie są przystosowane do tego, że mają opcję płukania układu z oleju. Przełączamy się między układem elektrycznym, hybrydowym, a zwykłym silnikiem spalinowym, Czyli gdzie rozumiem, jest mechaniczną Tak kompresorem. reasumując, musisz maszynę ustawić, że przyjechał do Ciebie elektryk i ona wtedy inaczej będzie się zachowywać? Tak, ona po Obsługując prostu klimatyzację. przepłucze sobie cały układ, żeby odrobiny oleju zwykłego, tego standardowego, do zwykłej klimatyzacji nie dać do kompresora elektrycznego. Bo Czyli może to czynnik- uszkodzić Czyli kompresor. czynnik czynnikiem, natomiast tu jest Tak. ten olej, to jest ten szkopuł, czy jak to można Tak, nazwać, tak, ten szczegół. Ten Drobny szczegół. szczególik. Ten Tak, drobny tak. szczególik, a jakże ważny. Pomijając rzeczy, że są samobójcy, którzy próbują nabijać na przykład jakimś LPG czy coś takiego. Osobiście teraz już nawet zacząłem się chronić bo zakupiłem sprzęt do analizy, co, że tak powiem, do nowego czynnika bym się bał podchodzić bez tego sprzętu, gdzie jest, że tak powiem, droższy od samej stacji do klimatyzacji, sam analizator, ale ja osobiście wszystkie samochody teraz, zanim podepnę, sprawdzam, żeby czy stary czynnik, czy nowy czynnik, wszystko sprawdzam, żeby Wiesz, co już jest, nie? nie władować komuś czegoś, czego ja bym sam w aucie nie chciał mieć. I żeby mi No i tak, klient nie albo przyjechał. jak ktoś Ci przyjedzie z jakimś gazem czy z czymś dziwnym, to ta maszyna Tak. Twoja to zassa i zepsuje. Tak, dokładnie. I twój skład, nie? zepsuje mój gaz, którego później nie będę chciał nikomu władować i trzeba go będzie wyrzucić, że tak powiem. Dlatego warto jest, według mnie, w takie urządzenie, ktoś, kto serwisuje klimatyzację, powinien to mieć. Dobra, no Bo to miałem sytuację, że nowe czynniki były w tamtym roku, kupiła klientka auto, przyszło do serwisu klimatyzacji, okazuje się, że auto jest na nowy czynnik, 70% nowego czynnika,
30% starego. Automatycznie dyskwalifikacja gazu, trzeba było spuścić wszystko, zutylizować i nabić prawidłowym czynnikiem, który ma 100%. Dobra, no to pytanie, gdzie Ty to robisz, gdzie to serwisujesz, bo podejrzewam, że nie jeden zaraz zapyta, gdzie można do Ciebie przyjechać, no bo troszkę tych elektryków już jeździ. Te najstarsze Leafy pomału wymagają jakiegoś serwisu klimatyzacji. Właśnie pytanie, jak często to serwisować, ale pierwsze mi odpowiedz na pytanie, gdzie przyjechać do Ciebie, bo potem zapomnimy. Gdzie przyjechać? Ja warsztat mam, miejscowość Skowierzyn, to jest niedaleko drogi krajowej pomiędzy Sandomierzem a Stalową Wolą. 3 km w miejscowości Skowierzyn. Mam tam nowo wybudowany warsztat. Zajmujemy się klimatyzacją, ogólnie obsługą samochodów naprawą od A do Z z wyłączeniem blacharki i instalacji gazowych. Poza tym wszystko, między innymi regenerację też DPF-ów, bo też dzięki dotacjom udało mi się rozwinąć działalność o regenerację DPF-ów i to w profesjonalny sposób w piecu, nie tak jak dużo firm niszczy DPF-y płynami, tylko tak jak to producent przewidział. Czyli tak sobie działacie. Tak działamy. Zakres mam naprawdę szeroki. Osobowe, dostawcze samochody. Także zapraszam, jakby ktoś miał problem czy z klimatyzacją, czy ogólnie z samochodem. Zapraszam do mnie. Podlinkuję tam w Firma opisie. Mobile Car, Rafał Bednarz. O, właśnie, żebyście zapamiętali, bo żeby nie trafić do innego warsztatu, bo warsztatów jest dużo w okolicy, to żebyście do Rafała trafili. Rafał ma sprzęt, robi to od lat i warto, żeby taka wiedza się roznosiła, no bo niestety myślę, że większość tych zakładów, które serwisuje klimatyzację, no nie do końca jest świadomych zagrożeń, jakie te dzisiejsze auta niosą za sobą. No myślę właśnie o tym, że są inne czynniki, to jedno, to o tym to wszyscy wiedzą. Natomiast o tym, że jest inny olej, to raczej myślę, że nie wszyscy jeszcze się uświadomili. A niektórzy po prostu mają na to, brzydko mówiąc, wyrąbane i właśnie takie przypadki, jak Ty mówisz, że pomieszany stary czynnik z nowym albo nie wiadomo co jeszcze, nie? Dokładnie tak. A bez tej analizy składu gazu, no to w zasadzie nigdy nie wiesz, Zgaduj z gadula. zgaduj z gadula i potem nie wiesz, co kolejnemu wpuścisz, no bo skąd masz wiedzieć, nie? Dokładnie. Miałem przypadki, że zassałem do maszyny i niestety gaz trzeba było wypuścić, zutylizować i nowy. A gaz w dzisiejszych czasach się robi coraz droższy. A jaki jest koszt takiego typowego serwisu klimatyzacji? Typowego serwisu klimatyzacji. Na tę chwilę to jest 205 na stary czynnik R134, a jest 250 zł obsługa, plus za każde 100 gramów gazu brakujące to już wtedy ile w danym momencie gaz kosztuje. A nowego czynnika serwis 400 zł i oczywiście plus gaz. W nowych układach dużo mniej tego gazu idzie, bo przykładowo dla porównania samochód powiedzmy z 2000 roku między 750 gramów a 1000 potrafiło wchodzić. W tym momencie do samochodów 500 gramów to już jest taka, powiedzmy, górna granica tego nowego czynnika. Są na dzień dzisiejszy pi razy drzwi, ile ten nowy czynnik nowy wchodzi? czynnik około 50 zł 100 gramów. Czyli Aktualnie jakby jest jeszcze zima, nie aktualizowałem w tym momencie, to mówię, ceny jeszcze z tamtego roku, mniej więcej. bo jeszcze jest, uważam, że jest jeszcze za wczas na serwis klimatyzacji, bo najważniejsza rzecz w serwisie klimatyzacji musi być powyżej 20 stopni. To jest złota zasada. Wiadomo, jeśli jest uszkodzona, że rozszczelniona, to oczywiście lepiej ją zrobić wcześniej, bo często kompresory pracują cały czas, a bez gazu jest morderstwo dla kompresora. Więc jeśli nie mamy w ogóle gazu, to róbmy nawet i w zimie, żeby go nie dobić. Jeśli chcemy przeserwisować, róbmy to, jeśli mamy temperaturę zewnętrzną powyżej 20 stopni. To co jeszcze zrobić, żeby te klimatyzacje nam lata dobrze działały? Jakieś masz tu swoje doświadczenie, zalecenie? Przede wszystkim
nie zapominać o niej w zimie. Włączać ją co najmniej raz na 2 lub 3 tygodnie, chociaż na te 5-10 minut, żeby gaz rozpuścił olej i rozprowadził po całym układzie, bo wtedy olej ma dużo większą cząsteczkę niż gaz i doszczelnia wszystkie o-ringi, uszczelnienia, połączenia i nie ma wtedy ubytków gazu, bo teoretycznym ubytkiem gazu w każdym układzie dopuszczalnym jest 40 gramów na rok przy jednym parowniku. Więc jeśli ktoś twierdzi 8 lat nie robił serwisu klimatyzacji i twierdzi, że super działa, niech sobie przeliczy, ile ma i do 40 gramów. Może być, że będzie ubywał 1 gram albo 2 gramy, a może być, że będzie 40 gramów ubywało i wtedy też się mieści w normie, ale jak ubyje 40 gram rok, drugi rok mamy już 80, trzeci raz 120. Przy układzie, gdzie mamy 400 gramów, to już jest dużo po 3 latach. Zdecydowanie. Tak. Także warto serwisować to. Powinno się co rok lub co 15 tysięcy. To jest najlepsze zalecenie. A każdy ma swój Tak rozum by było i wie. optymalnie, a generalnie większość przyjeżdża, jak coś się zaczyna dziać. Dokładnie tak. Natomiast I myślę, wtedy że często ważne, tak. żeby przyjechać, jak się tak troszeczkę zaczyna dziać, a nie jak już jest całkiem źle, no bo No i wtedy przede może być wszystkim nie zapominać o odgrzybianiu. A to już na pewno. Ja na przykład. Ale to już od razu wiadomo, że coś śmierdzi. No, jak śmierdzi, to już jest źle, bo ciężko to usunąć. Lepiej zapobiegać niż leczyć. O. I ja na przykład po wielu szkoleniach byłem. Jedni twierdzili, że ozonowanie lepsze, drudzy twierdzili, że chemia i ultradźwięki lepsze, więc ja osobiście stwierdziłem, że nie będę się zastanawiał, które lepsze, więc robię oboma sposobami naraz. Czyli i chemią, i ozonem. I ozonem, tak, dokładnie tak. Także I to co, raz na rok wystarczy taki zestaw? raz na rok wystarczy takie ozonowanie. Wiadomo, oczywiście wymiana filtra pyłkowego przy tym. No i jesteśmy w okolicach Szaflar. Czyżby tu był kolejny odwiert? Jak ktoś coś wie albo mieszka w okolicy, to dajcie znać koniecznie, bo mi to wygląda na jakąś wiertnicę. Nie wiem, czy się mylę. No wygląda to kosmicznie. No i tydzień temu Piotrek był po oscypki, dzisiaj Rafał jest po oscypki, a ja tutaj siedzę i psuję nasze statystyki. 11,2 mamy na ten moment. No i stoimy sobie w Klikuszowej. Pokazał tutaj gotowe do ruszenia, ale zniknęło po dłuższej chwili. Czyli co, nie ruszy? No nie ruszy, muszę nacisnąć cokolwiek. Na przykład gaz tak zwany i dopiero wtedy ruszy. No dotarliśmy do Jana w Skawinie i statystyka z powrotu. I w sumie mamy przejechane tak, 98,3 km, godzinę 41, średnia 58 na godzinę. Troszkę tak jechałem spokojnie i wolno, ale pogoda paskudna, leje, nie chciało mi się gnać. 13,6 zużycie. Uważam, że jak na dzisiejsze warunki, dzisiejsze temperatury, tam było 4, 5, 6 stopni, teraz jest 9. Całkiem znośny wynik. Da się tym autem jeździć zdecydowanie oszczędnie. 17% akumulatora zużyliśmy na powrocie. Oto mamy. Dobra, do tych przycisków dotykowych to się nigdy nie przyzwyczaję. Z całej trasy 196 km, 3,30 czas jazdy i postojów, 56 na godzinę średnia i 17,1 zużycie. Mieliśmy 330 km, jak był naładowany do pełna. Przejechaliśmy prawie 100 km, mamy 367. Także przeaktualizował zasięg. Co o tym samochodzie myślę? Bardzo dobrze mi się nim jechało, tak jak zresztą ostatnio ID5 GTX i bym te auta powiedział, że bardzo są podobne. Oczywiście nie stylistycznie, tylko pod względem jezdnym. Czyli fajne prowadzenie, dobre prowadzenie, tamten ID5 był 4x4, tu mamy tylko tył napęd, natomiast mam wrażenie, że Volkswagen, czy cały koncern Volkswagen Audi zrobił dobrą robotę, bo tutaj to auto naprawdę fajnie się prowadzi, daje radę, nawet na śliskim, gdzie skręcaliśmy, włączałem się do ruchu, nie zamula, trakcja tak działa, że cały czas nas ciągnie do przodu, a w zasadzie pcha. Ten tylny napęd, fajnie to działa, fajnie się tym jedzie, przyjemna jazda, miło będę wspominał na pewno, także gratuluję Ci, Rafale, a jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia, cześć! Cześć!